Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak wyglądał zamach na generała Władysława Sikorskiego w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku, w wyniku którego on i jego ludzie stracili życie. Dowiecie się, kto rzeczywiście stał za tym zamachem i czemu miał on służyć. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, a także kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Była godzina 18:30 3 lipca 1943 roku, gdy brytyjski Liberator AL-523 wylądował w Gibraltarze, będącym wówczas pilnie strzeżoną częścią brytyjskiego imperium. Z samolotu wysiadło 12 pasażerów i 6 członków załogi. Wśród tych pierwszych najważniejszą postacią był generał Władysław Sikorski, premier polskiego rządu i naczelny wódz polskich sił zbrojnych. Towarzyszyli mu generał Tadeusz Klimecki, pułkownik Andrzej Marecki, pułkownik Wiktor Cazalet, pułkownik John Percival Whitley, poseł brytyjskiej Izby Gmin, porucznik Józef Ponikiewski oraz sekretarz Sikorskiego Adam Kułakowski i jego córka Zofia Leśniowska. Ekipa generała Sikorskiego wracała z inspekcji polskiej armii na Bliskim Wschodzie. Po wylądowaniu udała się do pałacu gubernatora Gibraltaru, generała Franka Noela Mason McFarlana. Tam miało się odbyć krótkie spotkanie Sikorskiego z wracającym do Moskwy ambasadorem Związku Sowieckiego w Londynie, Iwanem Majskim. Po kolacji ekipa Sikorskiego miała udać się na spoczynek. Następnego dnia generał Sikorski miał spotkać się najpierw z przybyłym w nocy na Gibraltar kurierem Janem Gralewskim. Potem w ogrodach pałacu gubernatora miał dokonać przeglądu kompanii honorowej ze sztandarem pułku Somerset Light Infantry. W trakcie tej uroczystości Sikorski miał odznaczyć gubernatora McFarlana i admirała Collinsa. Potem miał udać się na lunch wydany przez gubernatora Gibraltaru. Po południu Sikorski miał dokonać przeglądu kompanii Mirandczyków, polskich żołnierzy zwolnionych z hiszpańskiego obozu Miranda del Ebro, którzy znaleźli się na Gibraltarze i tam czekali na transport do Wielkiej Brytanii. Po nim Sikorski miał udać się na odpoczynek. Po tym odpoczynku wszyscy mieli spotkać się na herbacie u McFarlana. Po niej Sikorski miał udać się na krótką wycieczkę po gibraltarskiej twierdzy. Wieczorem tamtego dnia miało odbyć się jeszcze przyjęcie u amerykańskiego oficera łącznikowego na Gibraltarze, a potem pożegnalna kolacja. W jej trakcie mieli grać szkoccy kobziarze, którymi Sikorski miał być zachwycony. Po kolacji ekipa Sikorskiego miała udać się do swoich pokoi, aby przygotować się do dalszej podróży. Około 22:30 Sikorski wraz ze swoimi ludźmi w towarzystwie brytyjskiego gubernatora i jego świty miał udać się na lotnisko i tam wsiąść do samolotu. Łącznie na pokładzie Liberatora AL-523 miało znaleźć się 17 osób, 11 pasażerów i 6 członków załogi. Dokładnie o godzinie 23:06 samolot wzbił się w powietrze, ale po kilkunastu sekundach wodował, a potem zatonął. Brytyjczycy podjęli akcję ratowniczą. Z wód zatoki wyłowiono 10 ciał, 6 zaś nie odnaleziono, w tym córki generała Zofii Leśniowskiej i Adama Kułakowskiego, jego sekretarza. Katastrofę przeżył jedynie Edward Prchal, pierwszy pilot, który jako jedyny w samolocie miał na sobie kamizelkę ratunkową.
Ciało Sikorskiego zostało po identyfikacji włożone do trumny, którą wystawiono na widok publiczny w miejscowej katedrze. Kilka dni później na pokładzie polskiego niszczyciela ORP Orkan dotarła ona do Wielkiej Brytanii. Generał Sikorski został pochowany na cmentarzu polskich lotników w Newark koło Nottingham. Obecny na pogrzebie premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill popłakał się. Miał zawsze sentyment do Sikorskiego. To wszystko, o czym Państwu powiedziałem, jest zarysem wersji, która obowiązuje w oficjalnej historii tego zdarzenia. Po katastrofie Brytyjczycy uruchomili śledztwo. W trakcie tego śledztwa ustalono, że przyczyną katastrofy było zacięcie się steru wysokości i bardzo szybko akta tego śledztwa utajnili. Ich odtajnienia odmawiają zresztą do dzisiaj. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła również strona polska. Przez następne kilkadziesiąt lat sprawą katastrofy w Gibraltarze zajmowali się zarówno historycy, jak i pasjonaci. Swoje ustalenia w tej sprawie opublikowali w książkach i artykułach, a także w filmach dokumentalnych. Byli wśród nich między innymi nieżyjący już Dariusz Baliszewski, dokumentalista i pasjonat historii, oraz historyk Tadeusz Kisielewski. Na temat katastrofy w Gibraltarze ukazało się też wiele publikacji autorstwa zachodnich historyków. Jednym z nich był David Irving, autor książki Wypadek, śmierć generała Sikorskiego. Swoje własne śledztwo w tej sprawie przez kilka lat prowadził Instytut Pamięci Narodowej, na wniosek którego w 2008 roku ekshumowano szczątki generała Sikorskiego złożone na Wawelu. Ale również i ono nie odpowiedziało na wiele ważnych pytań w tej sprawie. Jak zatem mogła wyglądać katastrofa w Gibraltarze i czy w ogóle była to katastrofa, czy też z premedytacją przeprowadzony zamach? W tej sprawie pewne wydaje się tylko jedno, że 4 lipca 1943 roku w Gibraltarze zginął generał Władysław Sikorski, premier polskiego rządu i naczelny wódz. Cała reszta jest żmudnym budowaniem całości obrazu przy użyciu poszlak. Wiele z nich wskazuje na to, że do śmierci Sikorskiego doszło nie w wyniku katastrofy lotniczej, ale w pałacu gubernatora Gibraltaru, Macfarlana. Około godziny 15 Sikorski miał udać się na popołudniową siestę. W położonym niedaleko sypialni gabinecie Sikorskiego urzędował wówczas porucznik Ludwik Łubieński, szef polskiej misji wojskowej na Gibraltarze i jednocześnie agent brytyjskiego wywiadu, któremu generał zlecił przygotowanie depeszy do Roosevelta z okazji Dnia Niepodległości. Normalnie powinien zrobić to sekretarz Sikorskiego Adam Kułakowski. Prawdopodobnie wykonawcom zamachu chodziło o upozorowanie faktu, że Sikorski wówczas jeszcze żył. To niezwykle ważny element tej operacji. W każdym razie to właśnie wtedy zamachowcy, nadzorowani przez obecnego na Gibraltarze Kima Philby'ego, szefa brytyjskiego kontrwywiadu w obszarze Morza Śródziemnego, który pracował jednocześnie dla Sowietów, udusili generała. Kolejnym etapem operacji miało być upozorowanie katastrofy samolotu Sikorskiego, w której miał on zginąć wraz z towarzyszącymi mu osobami. Czy zwłoki generała zostały później przeniesione do samolotu? Tego do końca nie wiemy. Nie wiemy też, czy członkowie ekipy Sikorskiego nie zostali również zlikwidowani w pałacu gubernatora. W każdym razie scenę wsiadania ekipy Sikorskiego do samolotu widziało wiele osób, ale tylko z daleka. Równie dobrze mogła ona zostać przez zamachowców zainscenizowana. Za taką wersją
może przemawiać przybyła z Londynu na Gibraltar grupa zawodowych brytyjskich aktorów. W każdym razie samolot Sikorskiego stał w ciemnościach na lotnisku przez prawie 50 minut, czekając na sygnał do startu. Być może to wtedy weszli do niego zamachowcy i zlikwidowali wszystkich pasażerów, w podobny sposób jak wcześniej Sikorskiego. Być może ogłuszyli również Prhala, aby przejąć kontrolę nad samolotem. Jeśli tak było, to niewykluczone, że doszło wtedy do szamotaniny pasażerów z zamachowcami. Za taką wersją może przemawiać to, że z samolotu wypadł kurier Jan Gralewski oraz 15-funtowy worek z pocztą. Ale nawet jeśli tak było, to praca silników Liberatora skutecznie wszystko zagłuszyła. Część zamachowców opuściła samolot przez luk podkadłubowy. Zostali w nim tylko ci, którzy mieli poderwać samolot, a następnie w sposób kontrolowany go zwodować. Być może tym, który tego osobiście dokonał, był kanadyjski pilot William Kipper Herring, który potem nagle zniknął. W każdym razie żadnego zablokowania steru wysokości nie było, a co za tym idzie, katastrofy również nie było. Taką właśnie wersję ustaliła w 1993 roku ekipa profesora Maryniaka z Zakładu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej. Z analizy dostępnego materiału wynika, że nie doszło do żadnej awarii technicznej, a błąd ludzki też nie mógł być tego przyczyną. To jest bardzo istotne. Ewentualny błąd ludzki nie mógł doprowadzić do katastrofy w tym miejscu, w którym ten samolot się rozbił. W tym momencie jedynym możliwym wyjaśnieniem jest celowe działanie, czyli wodowanie samolotu Liberator tuż za linią brzegową. Po zwodowaniu samolot jeszcze przez kilka minut utrzymywał się na powierzchni wody. W tym czasie pozostali zamachowcy opuścili samolot, a następnie zdetonowali 2 ładunki wybuchowe w jego pasażerskiej części. W rezultacie tego samolot błyskawicznie zatonął. Po kolejnych kilkunastu minutach miejsce zatonięcia samolotu zostało oświetlone. Brytyjscy ratownicy rzeczywiście wyłowili część ciał. Pilot Edward Prhal kilkakrotnie zmieniał swoje zeznania, aż zostały one ostatecznie zaakceptowane przez brytyjskich śledczych. Ci ostatni całkowicie pominęli w swoich ustaleniach osobę adiutanta Sikorskiego, porucznika Józefa Ponikiewskiego, który doznał jedynie niegroźnych obrażeń i zdołał dopłynąć do plaży w hiszpańskim miasteczku La Linea, położonym pół kilometra od Gibraltaru. Tam miał znaleźć się w szpitalu, ale niebawem z niego zniknął. Wśród wyłowionych przez ratowników ciał nie było również Zofii Leśniowskiej i Adama Kułakowskiego. O ich prawdopodobnych losach opowiadałem Państwu w jednym z moich poprzednich filmów. Kto zatem zabił Sikorskiego i członków jego delegacji? Nie ulega wątpliwości, że zrobili to profesjonaliści. Cała operacja została zresztą precyzyjnie przygotowana. Do tego potrzebne były odpowiednie siły i środki. Takimi dysponowali wówczas na Gibraltarze tylko Brytyjczycy. I to oni byli decydentami w tej sprawie. Łzy Churchilla na pogrzebie Sikorskiego nie mogły przesłonić tego, że z powodu polityki polskiego premiera brytyjskie interesy zostały zagrożone. Te ostatnie musiały być zresztą zbieżne z interesami sowieckiego sojusznika. Liczyło się przecież tylko ostateczne zwycięstwo w wojnie, ale jego cena nie miała już znaczenia. I dlatego właśnie decyzja o usunięciu Sikorskiego została najprawdopodobniej uzgodniona z Sowietami. Poszlaki wskazują na to, że Sowieci sami również mogli brać udział w tej operacji. Nie wiemy tylko, jak ten udział mógł
wyglądać. Jest mało prawdopodobne, aby w operację na Gibraltarze zaangażowani byli Amerykanie. Przywoływany przez niemieckiego historyka Alfreda Schickela stenogram rzekomej rozmowy telefonicznej Roosevelta z Churchillem z końca lipca 1943 roku jest falsyfikatem. Z tej rozmowy wynika, że obaj przywódcy uznali zlikwidowanie Sikorskiego za błąd. Nie ulega też wątpliwości, że zamachowcy posłużyli się w tej operacji Polakami. O buncie w polskiej armii przeciwko Sikorskiemu już Państwu opowiadałem, podkreślając, że powodem tego była ugodowa polityka Sikorskiego wobec Sowietów i sprawa internowania sanacyjnych oficerów, najpierw we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii. Na pewno wywiad polskich sił zbrojnych wiedział o tej operacji. Być może nawet sam był w nią zaangażowany. Wielu obecnych na Gibraltarze wówczas Polaków na pewno w tej operacji brało czynny udział. Do nich zaliczyć należy porucznika Ludwika Łubieńskiego, szefa polskiej misji wojskowej na Gibraltarze, który jednocześnie był agentem brytyjskiego wywiadu. Łubieński przed wojną był sekretarzem ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Gdy postanowił wydobyć swojego byłego szefa z Rumunii, gdzie został internowany, Sikorski ten plan zablokował. Łubieński miał więc osobisty motyw, aby uczestniczyć w operacji zamachu na Sikorskiego. Co ciekawe, to on miał polecieć z nim do Londynu, ale w ostatniej chwili zastąpił go kurier Jan Gralewski, którego misji do dzisiaj nie wyjaśniono. Polskie ślady w tym zamachu prowadzą również do kompanii Mirandczyków, w której również znaleźli się zamachowcy. Na pewno w całej tej sprawie zastanawia od lat postawa Brytyjczyków i Rosjan, którzy nigdy po wojnie nie podjęli sprawy katastrofy w Gibraltarze. To może wskazywać na ich pełną solidarność w tym, aby ta sprawa na zawsze pozostała tajemnicą i nie skompromitowała żadnej ze stron. Brytyjczycy zresztą ustawicznie podkreślają, że w ich archiwach nie ma już nic na ten temat. Każdy brytyjski ambasador w Warszawie swoje urzędowanie zaczyna od publicznego przypomnienia tego. Taką deklarację złożył m.in. w 2002 roku ambasador Michael Pakenham. Na dostęp do sowieckich archiwów również nie możemy liczyć, aby móc ustalić, jak ten zamach dokładnie przebiegał. Odpowiedzi na pytanie, czy był to zamach, nie dały również badania ekshumowanych w 2008 roku szczątków generała Sikorskiego. Być może nigdy już nie będziemy w stanie precyzyjnie zrekonstruować zamachu na generała Władysława Sikorskiego na Gibraltarze. W następnym moim filmie opowiem Państwu o działalności zwolenników Hitlera w Stanach Zjednoczonych. Dowiecie się, dlaczego Amerykanie pozwolili im jawnie działać i dlaczego zdobyli oni tak duże wpływy w tym kraju. Ten film zatytułowałem „Jak Amerykanie romansowali z nazistami”. Gorąco zapraszam do oglądania. A moich patronów zapraszam na kanał zamknięty na patronite.pl, gdzie zamieszczę film z konferencji Wołyń 1943, w której miałem zaszczyt uczestniczyć. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz Kancelarii Prawniczej Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan, Jan
Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.